Wiadomo, że jeżeli masz dziesiątki albo setki tysięcy obserwatorów w social mediach, możesz zarabiać na współpracach z markami. A jak to zrobić, gdy masz bardzo mały zasięg? Sprawdźmy. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest 347 odcinek podcastu, w którym poszukamy sposobu na to, jak zarabiać na współpracach, jak zdobywać sponsorów na treści, które publikujesz, gdy masz małą społeczność. Szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/347, tak jak numer tego odcinka. Zaczynamy od kalendarium. Dzisiaj jest 1 marca 2021. 39 lat temu odbyła się premiera komedii kryminalnej Wabank w reżyserii Juliusza Machulskiego. Ta komedia to prawdopodobnie jedyna okazja w życiu, żeby usłyszeć słowo Schopenfeldziarze. Według rankingu na Filmwebie jest to najlepsza polska komedia kryminalna w historii. Drugie miejsce zajmuje kontynuacja Wabank 2, czyli Riposta. 15 lat temu anglojęzyczna Wikipedia osiągnęła 1 000 000 haseł. Dzisiaj ma ich ponad 6 200 000, a w 2020 roku najczęściej w Wikipedii wyświetlano hasła dotyczące dwóch największych kataklizmów, które ostatnio dotknęły świat, czyli pandemii COVID-19 i Donalda Trumpa. 13 lat temu na łamach czasopisma Astrophysical Journal ukazał się artykuł wykazujący, że gwiazda WR104 może stać się źródłem zabójczego dla życia na Ziemi rozbłysku gamma. Więc jeżeli masz jakieś pilne sprawy do załatwienia, to nie ma co odkładać. Przechodzimy do tematu głównego, jak zarabiać na współpracach, gdy masz mały zasięg. Jeżeli tworzysz treści w internecie, to doskonale wiesz, że pożera to masę czasu i energii, a może jest szansa, żeby ktoś ci za to zapłacił, żeby jakiś sponsor zainteresował się twoim blogiem, podcastem, kanałem na YouTubie czy kontem na Instagramie i zapłacił za to, że wspomnisz o nim przy okazji publikowania swoich treści. Wszyscy wiemy, że jest to możliwe i zdarza się dość często, jeżeli masz dziesiątki albo setki tysięcy obserwujących. Wtedy ustawiają się do ciebie w kolejce agencje, które obsługują różne znane marki, a ty możesz sobie wybierać ciekawe propozycje. Ale umówmy się, nie każdy z nas ma taki kreatywny potencjał, żeby przez lata tworzyć oryginalne treści na wysokim poziomie i w ten sposób zebrać ponad 1 000 000 subskrybentów na YouTubie, jak na przykład Krzysztof Gonciarz. Prawdopodobnie nie masz też za sobą wielu lat pracy w mediach, jak Kuba Wojewódzki, którego obserwuje na Instagramie ponad 1 300 000 osób. Poza tym być może wcale nie chcesz być tego rodzaju twórcą czy influencerem. Jeżeli słuchasz małej, wielkiej firmy, to całkiem możliwe, że twoim podstawowym celem jest promowanie własnej marki, dzielenie się wiedzą, content marketing, a ewentualny sponsor mógłby być do tego miłym dodatkiem. Tylko czy taki układ jest w ogóle możliwy? Powiem ci, jak wyglądają moje i nie tylko moje doświadczenia w tym zakresie. Pierwszy mit polega na tym, że musisz mieć dużą publiczność, żeby zarabiać na współpracach. W Polsce jest około 2,5 miliona firm. Jeżeli docierasz do kilku tysięcy z nich, to taki zasięg wydaje się zupełnie bez znaczenia. To są jakieś ułamki procenta, jak zawartość owoców w tanim jogurcie. Czy taka grupa może być interesująca dla sponsora? Jak najbardziej, ale pod jednym warunkiem, że nie są to jakieś losowo wybrane firmy z grona 2,5 miliona, tylko mają one pewną wspólną cechę, na której zależy sponsorowi. Na przykład należą do określonej branży. Wiem doskonale, że to działa, bo sam od kilkunastu lat zarabiam pieniądze właśnie w taki sposób. Powiem ci, jak ja to robię, jak robią to inni, których znam i jak ty możesz wykorzystać u siebie podobny model. Moja firma jest wydawcą czasopisma i portalu Branża Dziecięca. Czasopismo i portal są adresowane do bardzo precyzyjnie określonej grupy przedsiębiorców, do właścicieli sklepów i hurtowni z zabawkami i artykułami dla dzieci. I myślisz, że reklamodawców branży dziecięcej obchodzi to, że w Polsce jest 2,5 miliona firm, a my docieramy tylko do kilku tysięcy? W życiu. Bo to jest dokładnie te kilka tysięcy firm, na których im zależy. Jeżeli
ktoś chce wprowadzić na rynek nowy model wózka dla dzieci albo domku dla lalek i chce, żeby sklepy dowiedziały się o jego ofercie, to branża dziecięca dokładnie w tym właśnie pomaga. A ponieważ pismo jest na rynku już kilkanaście lat, to dość dobrze poznaliśmy ten rynek, docieramy praktycznie do każdego sklepu w Polsce. Poza tym wiemy, jakie treści publikować, żeby przyciągnąć czytelników czymś więcej niż tylko samymi reklamami. I dzięki temu od 12 lat sprzedajemy reklamy. Czyli inaczej mówiąc, zarabiamy na współpracach. No i oczywiście możesz powiedzieć, że ten mój przypadek jest wyjątkowy, bo reklamy w czasopiśmie to jednak coś zupełnie innego. W takim razie podam Ci przykład czysto internetowy. Nie każdy chętnie dzieli się danymi na temat takich współprac, ale w tym przypadku mam je, można powiedzieć, z pierwszej ręki, bo ten przypadek dotyczy mojej żony. Moja żona Ania prowadziła swoją grupę na Facebooku. Najpierw była to taka ogólna grupa dla rodziców, ale mniej więcej 3 lata temu zmieniła nazwę na aktywne czytanie książki dla dzieci, no i skupiła się, jak sama nazwa grupy wskazuje, na książkach dla dzieci. Później Ania założyła blog aktywneczytanie.pl, do tego ma też konto na Instagramie i wszystkie te kanały są skupione na jednym konkretnym temacie. Nie ma tam postów o zabawkach, o książkach dla rodziców czy o wychowaniu dzieci. To są posty, informacje, recenzje dotyczące wyłącznie książek dla dzieci. Czy aktywne czytanie zarabia na współpracach? Jak najbardziej. Na przykład w formie patronatów. Wydawca umieszcza na swojej książce logo aktywnego czytania i płaci za to, żeby informacje o jego książce pojawiły się w grupie na Facebooku, na blogu i na Instagramie. I teraz uwaga, średnio raz w tygodniu pojawia się na polskim rynku nowa książka dla dzieci pod patronatem aktywnego czytania. I to nie jest tak, że kto zapłaci, ten dostaje. Część propozycji odpada, bo są albo po prostu słabe, albo nie ma już miejsca w kalendarzu, żeby je promować. Dzisiaj jest 1 marca, a na ten rok zostały jeszcze wolne terminy patronatów w sierpniu, wrześniu i pierwszej połowie października. Poza tym cały 2021 rok już jest wykupiony. No i jak widzisz, ten wzór się powtarza. Nie trzeba mieć ogromnej społeczności pod warunkiem, że ta społeczność jest bardzo precyzyjnie określona. Ale czy da się to zrobić, jeżeli Twoja działalność nie ma nic wspólnego z dziećmi i nie należysz do rodziny Jankowskich? Dzięki, że pytasz, bo oczywiście mam taki przykład, mam dowód na to, że się da. Czy można zdobyć sponsora na podcast, który ma około 500 odsłuchań na odcinek? Jak najbardziej, o ile słuchają Cię właśnie te osoby, na których zależy sponsorowi. Doskonałym przykładem jest Piotr Peszko, który jest specjalistą od e-learningu, prowadzi podcast i blog 2edu, ma też grupę na Facebooku e-learning robię, w której w tej chwili są 3000 osób. W 2019 roku Piotr w ramach podcastu 2edu nagrał serię 14 odcinków pod hasłem Letnia Szkoła e-learningu na temat e-learningu korporacyjnego. Sponsorem całej tej serii został Speaks, system do nauki języków obcych online kierowany do organizacji biznesowych. Nic dziwnego, bo można śmiało założyć, że każdy, kto decyduje się na posłuchanie podcastu o e-learningu korporacyjnym, jest potencjalnym klientem dla takiej marki jak Speaks. Ale przejdźmy do Ciebie. Wiesz już, że jeżeli nie masz ogromnych zasięgów i nie masz masowej publiczności, to pierwszym krokiem do zarabiania na współpracach jest precyzyjnie określona grupa docelowa. Pytanie, co dalej? Kiedy masz już odpowiednio zawężoną grupę docelową, przechodzisz do kroku drugiego, czyli szukasz potencjalnych sponsorów, potencjalnych reklamodawców, którym zależy na dotarciu do Twojej społeczności. I jest tu taka pokusa, żeby pójść szeroko. Na przykład, jeżeli nagrywasz podcast o tym, jak ważyć piwo w domu, to czy Twoich odbiorców może zainteresować reklama tabletek na kaca? Wydaje się, że tak, no bo przecież piwo to alkohol i może wywoływać różnego rodzaju skutki uboczne, ale popatrz na to od strony sponsora. Czy dla producenta 2KC osoby, które upijają się piwem własnej produkcji, to jest jakaś znacząca grupa klientów? Nie sądzę. Taki sponsor prawie na pewno nie będzie zainteresowany. Dobre dopasowanie jest wtedy, kiedy Twoja grupa docelowa przynosi sponsorowi znaczącą część
przychodów. A idealne dopasowanie oznacza, że ludzie, którzy nie są w Twojej grupie docelowej, praktycznie w ogóle sponsora nie interesują. Czyli jeżeli prowadzisz ten podcast o domowej produkcji piwa, to kto będzie chętnie z Tobą współpracował? Podejrzewam, że na przykład sklep internetowy, który sprzedaje zestawy do ważenia piwa, akcesoria, drożdże, chmiel itd. Może się zdarzyć, że taki sponsor sam Cię odkryje i zgłosi się, żeby zaproponować Ci współpracę, ale jeżeli nie chcesz czekać i liczyć na szczęście, możesz takiego sponsora samodzielnie poszukać. Tak dochodzimy do kroku trzeciego, czyli do oferty. Nawet jeżeli masz idealnie dopasowaną grupę docelową, sponsor nie zawsze będzie przekonany od razu. Może być tak, że z założenia potraktuje Twoją propozycję jako kolejną wyciągniętą rękę po pieniądze i nawet tej propozycji nie przeczyta, jeżeli mu ją wyślesz na przykład mailem. Dlatego bezcenne są w takiej sytuacji osobiste kontakty z konkretnym człowiekiem wewnątrz danej firmy. I uwaga, całkiem możliwe, że takie osoby są już w gronie odbiorców Twoich treści, więc warto zacząć poszukiwanie sponsora od własnej społeczności i zapytać, czy są tam przedstawiciele firm, które chciałyby się u Ciebie zareklamować. A teraz najlepsze, bo jeżeli tworzysz treści w internecie, to jesteś w stanie dość łatwo przygotować taką ofertę, że sponsorowi dosłownie opadnie szczęka. Sztuczka polega na tym, żeby przygotować próbkę tego, jak będzie wyglądała Wasza współpraca, żeby reklamodawca poczuł, jak to będzie, kiedy podejmie decyzję na tak. Jeżeli prowadzisz blog, przygotuj zrzut ekranu, na którym będzie widać początek artykułu sponsorowanego. I nie musisz tego artykułu pisać w całości. Chodzi dosłownie o parę zdań tekstu, jakąś grafikę z logo sponsora, coś w tym stylu. Jeżeli jesteś podcasterem albo youtuberem, to nagraj 2-minutową zajawkę wspólnego odcinka, wspólnego ze sponsorem, w którym padnie nazwa tego sponsora. Poza tym zadbaj o całą otoczkę, przygotuj na przykład projekty postów do social mediów, które będą promować treści stworzone w ramach współpracy. Nie musi być ich 15, wystarczy 1 albo 2. W ten sposób pokazujesz drugiej stronie, że nie tylko masz pomysły, ale też umiesz te pomysły zrealizować. No i możesz się zastanawiać, czy przygotowanie takiej oferty to nie przesada, czy to nie zajmie całego dnia albo i dłużej. Pewnie tak, pewnie zajmie. Ale warto się do tego przyłożyć, zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie masz już namierzoną konkretną osobę, która się z tą ofertą zapozna. Zwykle jest to bardzo dobrze zainwestowany czas. Potwierdza to m.in. Piotr Peszko, o którym wspominałem, który przygotowuje swoje oferty właśnie w taki sposób. Jeżeli masz dobrze dopasowaną grupę docelową i do tego świetnie przygotowaną ofertę, może być tak, że zleceniodawca nawet nie zapyta Cię o statystyki. Starałem się jak mogłem unikać w tym odcinku słowa influencer, ale prawda jest taka, że potencjalny sponsor tak właśnie będzie o Tobie myślał prawdopodobnie. Dlatego mam coś jeszcze na deser, rozmowę z Kamilem Bolkiem z agencji LiveTube o tym, na co zwracają uwagę różne firmy, kiedy decydują się na płatne współpracę właśnie z influencerami. To odcinek numer 273 i znajdziesz go pod adresem maławielkafirma.pl/273. W klubie Małej Wielkiej Firmy znajdziesz też raport Influencer Marketing na YouTubie, przygotowany przez agencję LiveTube. Nawet jeżeli nie robisz wideo i nie masz takiego zamiaru, warto ten raport przeczytać. Dowiesz się, jakie są najpopularniejsze kategorie treści, jakie formaty najlepiej się sprawdzają i od których twórców można się sporo nauczyć. Do klubu Małej Wielkiej Firmy, gdzie ten raport się znajduje, możesz dołączyć za darmo. Znajdziesz tam poza tym konkretnym raportem również inne ściągi, checklisty, nagrania wideo, wiele przydatnych materiałów dotyczących pozyskiwania klientów i budowania swojej marki. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/klub. A teraz recenzja książki, która bardzo Ci się przyda, jeżeli chcesz się upewnić, czy Twój pomysł biznesowy wypali. Opowiem Ci dzisiaj o książce pod tytułem Testowanie pomysłów biznesowych. Ma ona wielu autorów, ale takimi dwoma głównymi są David J. Bland i Alex Osterwalder. To książka z serii Strategizer. Jeżeli podobała Ci się inna, bardzo znana książka z tej serii, Tworzenie modeli biznesowych, to
Ta, o której mówię dzisiaj, też Ci się spodoba, bo autorzy odwołują się do tworzenia modeli biznesowych, więc dobrze wiedzieć, na czym polega Business Model Canvas. Jeżeli nie wiesz, to taki skrócony opis, bardzo praktyczny i przydatny, znajdziesz w klubie Małej Wielkiej Firmy. Książka Testowanie pomysłów biznesowych ma 3 grupy docelowe, jak twierdzą autorzy. Są to innowatorzy wewnątrz dużych organizacji, twórcy startupów i solo przedsiębiorcy. To jest książka dla Ciebie, jeżeli działasz solo, nie masz funduszy na inwestycje, próbujesz rozkręcić jakiś swój biznes po godzinach i chcesz mieć pewność, że nie zmarnujesz czasu, angażując się w projekt, który nie ma szans powodzenia. Ta książka dostarcza bardzo konkretnych wskazówek. Jej podtytuł brzmi Biblioteka Technik Eksperymentacyjnych. Zawahałem się przy tej bibliotece, bo kiedyś byłem na takich zajęciach z logopedą, kiedy jeszcze pracowałem w radiu i to była pani logopeda i logopedka właśnie przekonywała nas, że powinno się akcentować biblioteka. A ostatnio czytałem, że wcale nie, że powinno się mówić biblioteka. Więc jeszcze raz podtytuł Biblioteka Technik Eksperymentacyjnych. I faktycznie głównie chodzi w tej książce o różne techniki przeprowadzania eksperymentów. Autorzy opisali tam 44 różne eksperymenty, które pomogą sprawdzić Twój pomysł na biznes. Są one podzielone na 2 grupy. Jest 29 takich eksperymentów, które pozwalają ocenić wstępnie, czy kierunek, w którym chcesz pójść, jest dobry, a później jest 15 eksperymentów, które pomagają zweryfikować, czy faktycznie ten kierunek się sprawdza. Tak jak inne pozycje z serii Strategizer, ta też jest bardzo przejrzysta, czytelna, bardzo przydają się na przykład takie tabele, które pozwalają szybko porównać eksperymenty pod względem kosztów, czasu potrzebnego na ich przygotowanie i przeprowadzenie oraz wartości dowodowej. Podsumowując, praca przedsiębiorcy polega głównie na podejmowaniu decyzji. Wiadomo, że jest to trudne, bo działamy w warunkach dużej niepewności, a ta książka pozwala tę niepewność znacznie zmniejszyć. Link do książki Testowanie pomysłów biznesowych znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/347. Teraz bio tygodnia, internetowa wizytówka, na którą zwróciłem uwagę już dawno temu, ale dzisiaj postanowiłem Wam o niej opowiedzieć. Cytuję. Kapitan statku ST-38. Pomagam markom sięgnąć gwiazd. Strategia komunikacji marki w social mediach, kursy online, Instagram, Facebook, storytelling, szkolenia pro. To cytat z bio Marty Itczak na Instagramie. Do tego jest zdjęcie profilowe w mundurze z napisem Space Commander. Bardzo podoba mi się to, jak Marta buduje swoją markę w taki niesamowicie oryginalny sposób. Używa do tego odniesień do Star Wars, do NASA, do kosmosu i to bardzo, bardzo Martę Itczak wyróżnia. W dodatku używa tych odniesień konsekwentnie wszędzie. I na swojej stronie internetowej, i na Instagramie, i na Facebooku, i nawet na LinkedInie, który podobno jest taki korpo biznesowy, sztywny i tylko garnitur i garsonka. Brawo Marta, dobra robota pani kapitan. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.